Już mieszkając w Londynie, mój ojciec ciągle mówił o Korczewie. Zdjęcie z Korczewa zawsze stało na jego biurku. Tylko że on był przekonany, że nie wróci. No i nie wrócił. Wątpił też nawet, że ja wrócę. Może moje dzieci. No ale oprócz moich rodziców wszyscy wróciliśmy. W pewnym momencie nasz kuzyn przysłał do Anglii list, że jak chcemy coś w Korczewie odzyskać, to musimy przyjechać teraz. Zajmował się tym taki adwokat. On zresztą był okropny, ale może właśnie dlatego udało mu się dużo załatwić. Różne zaczynaliśmy biznesy, mimo że ja się nie znam na rolnictwie. Mieliśmy hodowlę krów, kóz, skup mleka. No, niektóre się udawały, niektóre były beznadziejne, ale niektóre przetrwały do dzisiaj. Kupowaliśmy ziemię, ale na ziemi też się nie znałam. I sprzedawali mi to najgorszą w całym Korczewie, ale akurat trudno mi się dziwić. Mój mąż pracował równocześnie w Warszawie, ale tych pieniędzy ciągle brakowało i nie wystarczało, żeby odbudować tą ruinę. Tak sobie myślałam, no dobrze, nawet jak pałac odbuduję, to z czego ja to wszystko potem utrzymam? Koszty utrzymania są olbrzymie i pałac musi na siebie zarabiać. Zresztą nawet jak widzę te angielskie wielkie pałace, które milionerzy przecież mają, to oni też urządzają jakieś wesela, jakieś festiwale. Od gminy udało się odkupić ziemię, stare zabudowania folwarczne, gdzie teraz mamy miejsca noclegowe, restauracje. Przerobiliśmy je na dom weselny i to nawet dobrze idzie. Najważniejsze, żeby trafić na odpowiednich ludzi, którzy pomogą. Ale wracając do remontu, no to okno po oknie, pokój po pokoju. Staraliśmy się realizować jakiś plan odbudowy pałacu. No raptem okazało się, że można jakieś pieniądze unijne dostać od Mazowsza. Załatwiliśmy formalności, no i udało się jakoś. Teraz to były pierwsze pieniądze, jakie dostaliśmy. Wcześniej, jak dostaliśmy coś od konserwatora, za co byłam mu bardzo wdzięczna. Ale na takie roboty jak tutaj to było nic. To, co zrobiliśmy teraz, w 6 miesięcy, to bez funduszy unijnych zajęłoby mi chyba 60 lat. Ciągle mam pomysły i energię, bo ciągle jest dużo do zrobienia. Najbardziej mi zależy, żeby wszystkie te budynki odbudować. Jeszcze nie wiem, co w nich będzie, ale żeby było tak jak kiedyś. Żeby było to przyjemne miejsce. Nazywam się Beata Ostrowska-Harris. Jestem prezesem Fundacji Pałac w Korczewie.